Witam serdecznie w odcinku 11 playlisty Iluzja pod tytułem Internetowe dylematy, część 2. W poprzednim 10 odcinku opowiedziałem o botach i armiach trolli grasujących w internecie. W tym odcinku spróbuję odnieść się do terminu fake news. Na stronie politykabezpieczeństwa.pl w artykule z 21 kwietnia 2023 roku znajdują się 3 twierdzenia. Twierdzenie pierwsze. Fake newsy to fałszywe informacje. Są obecnie powszechne w internecie i mediach społecznościowych. Mogą mieć poważne konsekwencje dla społeczeństwa i jednostek, które są narażone na dezinformację. Twierdzenie drugie. Szkodzą w ten sposób demokracji i wolności słowa. Dlatego też w wielu krajach fake newsy są teraz uważane za poważne naruszenie praw człowieka i podlegają karze. Twierdzenie trzecie. W Polsce oprócz zmian w kodeksie karnym powstało wiele instytucji do walki z fake newsami, jak Rada Etyki Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Instytucje te mają działać podobno na rzecz ochrony bezpieczeństwa państwa, w tym przed dezinformacją i propagandą. Zastanówmy się nad tymi twierdzeniami, gdyż są one narracją narzuconą z góry, wykluczającą jakiekolwiek formy sprzeciwu czy negacji, coś w rodzaju prawdy objawionej. Twierdzenie pierwsze. Co to znaczy fałszywe informacje? Jak odróżnić, co jest fałszywą, a co prawdziwą informacją? Przecież informacje z mediów rządowych z natury są nieprawdziwe, gdyż są dziełem twórców iluzji rzeczywistości, a iluzja jest zawsze fałszywa. Czy ma być to rodzaj samokrytyki i karania samych siebie? Co znaczy dezinformacja? Czy jest to zaprzeczenie informacji, co można rozumieć jako brak informacji? Czy rozpatrywać to w kategoriach informacji przeciwnej do informacji rządowej, niepopierającej polityki decydentów w aparacie władzy? Twierdzenie drugie. W jaki sposób fake newsy mają szkodzić demokracji czy wolności słowa? Jest to całkowicie nielogiczne i sprzeczne twierdzenie. Niezależnie od tego, czy podawana informacja zostanie uznana przez instytucję rządową za tak zwanego fake newsa, to jest ona formą informacji, wyrazem wolności słowa i niewątpliwie demokracji, niezależnie od cenzury ograniczającej jej istnienie. Obywatel ma prawo, zgodnie z konstytucją, wyrażać swoje myśli w sposób wolny i demokratyczny i tworzenie nowych przepisów jest tylko łamaniem konstytucji. Twierdzenie trzecie. Co znaczy ochrona bezpieczeństwa państwa? Czy jest to ochrona bezpieczeństwa obywateli, czy instytucji rządowych? Co znaczy ochrona przed dezinformacją i propagandą? Skoro już wiemy, że termin dezinformacja praktycznie nic nie znaczy, to propaganda ma swoje wyraźne i mocne znaczenie. Nie wchodząc w szczegóły, propaganda jest rzeczą naturalną, istnieje już od tysięcy lat i to ona jest głównym narzędziem zarówno mediów rządowych, jak i pozarządowych. Co więcej, to właśnie możliwość użycia propagandy była głównym motorem do stworzenia tych mediów, a więc twierdzenie o ochronie przed propagandą jest tylko bezczelnym kłamstwem. Dużo poważniejszy związek występuje pomiędzy propagandą rządową a bezpieczeństwem obywateli, gdyż stosowana od dziesięcioleci rządowa propaganda nie przyczyniła się w najmniejszym stopniu do powiększenia naszego bezpieczeństwa, a co gorsze, stawia znak zapytania, czy jeszcze jesteśmy bezpieczni. Sądzę, że nasze bezpieczeństwo już zostało poważnie zagrożone, ale z pewnością nie z powodu fake newsów
czy wymyślonego terminu dezinformacji. W Stanach Zjednoczonych za publikację fake newsów grozi kara grzywny lub więzienia. Od niedawna również w Polsce publikowanie fake newsów jest nielegalne i podlega karze grzywny lub więzienia. Jak można rozpatrywać legalność czy nielegalność fake newsa, kiedy brak jego precyzyjnej definicji? I jak można karać za coś, co nie zostało ściśle określone? Przepisy te to gwałt na praworządności i pretekst do użycia narzędzi represji w stosunku do trzeźwo myślących obywateli. Okazuje się jednak, że w niektórych krajach, jak w Rosji, Iranie czy Chinach, nie ma żadnych problemów z fake newsami i według autorki artykułów ich twórcy są nawet nagradzani za swoją działalność. Powstaje pytanie, czy wspomniane kraje łamią demokrację i wolność obywateli swoją tolerancją w sprawach internetowych? Czy może sytuacja jest wręcz odwrotna? Państwo powinno zająć się sprawami, do których zostało pierwotnie stworzone, a nie ingerować w sfery naszej wolności czy demokracji, łamiąc nasze prawo wolności słowa. Każdy internauta doskonale poradzi sobie i co więcej ma prawo do własnej oceny oglądanych przez niego przekazów. Według Głowackiego wielu dziennikarzy i polityków oskarżało PiS o używanie płatnych hakerów lub trolli w mediach społecznościowych i portalach wiadomości jako część ich nadzwyczaj skutecznego odrodzenia online. Krzymowski stwierdza, że sekretarz stanu w kancelarii premiera Paweł Szefernaker uważany był za pisowskiego internetowego geniusza. Według autora książki PiS zdołał zmobilizować swoich zwolenników i kontrolować media dużo efektywniej niż jego przeciwnicy z Platformy Obywatelskiej. Na tym zakończę sprawy internetowe, a dla dociekliwych polecam książki znajdujące się w opisie odcinka. Serdecznie zapraszam do odcinka 12 Malarzy iluzji, część 1.